Ale czy to jest piosenka na jedynkę? Kurde, sama nie wiem, ale no... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy komentować Norwegię oraz Estonię. I zaczniemy sobie może od Norwegii, która zorganizowała jak co roku preselekcję Melody Grand Prix i wygrał tam Kyle Alessandro z piosenką Lighter. I ja tę piosenkę już znam, ponieważ słuchałam jej i przed preselekcjami i potem oglądałam też ten występ preselekcyjny. Preselekcję też właściwie oglądałam, ale nie całe, bo przeszłam na Sanremo w pewnym momencie. Ale no zdecydowanie ja o tej piosence już opinię swoją mam, więc Wam to komunikuję, żebyście też wiedzieli o tym. Słowem wstępu musimy sobie jeszcze powiedzieć, jak Norwegia radzi sobie w ogóle na Eurowizji, a radzą sobie raczej dobrze. Nie ma może jakiegoś szału, bo zdarzają im się słabsze miejsca, zdarzają im się flopy, ale przeważnie są w finale. Zdarza im się zająć naprawdę całkiem spoko miejsce. W ostatnich latach często są nawet w top 10, więc raczej sobie radzą lepiej niż gorzej. No, w zeszłym roku trochę im nie wyszło, bo byli na 25. miejscu, nad czym ja do dzisiaj ubolewam, bo nie wiem jak do tego doszło. Ich zeszłoroczna piosenka Ulvehamn była moim zdaniem super. No ale stało się już, nic z tym nie zrobimy, możemy tylko zobaczyć, co wydarzy się w tym roku. A tymczasem ja Was już zaproszę na moją reakcję na piosenkę Lighter. Fajny staging. No będzie to taki bob po prostu. Fajne kolory. W sensie fajny obraz. Fajnie się to ogląda. No, piosenka. No może nie wiem jak to skomentować, bo mi się nie podoba. To jest takie melfestowe po prostu do granic możliwości. A mówiłam już, że piosenek melfestowych nie lubię. Chociaż wiecie co? Ja myślałam, że ja nienawidzę tej piosenki, a ona nie jest aż taka chyba straszna, jak myślałam. Chociaż to może jest. Nie jest to na pewno dobre, no umówmy się, moim zdaniem przynajmniej. Ale obraz jest świetny. No i ten moment to jest coś, czego ja nie cierpię w tej piosence. Bo tak to może jeszcze bym ją zdzierżyła, ale ten refren, bo powódź tej piosenki to jest 10 w skali Fuego, no. Znaczy to nie jest podobne do Fuego, ale chodzi mi o sam zamysł i schemat bopów. Kurde, no wkurza mnie ten refren. Chłopie, wywal refren i będzie okej, no. No, ojejku, no i co? Mocno się zastanawiam, co powiedzieć o tej piosence, żebyście mnie nie wywieźli na widłach. Bo ja widziałam tę ankietę, że to jest piosenka, która Wam się najbardziej podoba z tych wybranych w sobotę. I ja się boję w tym momencie. Ja się w tym momencie naprawdę boję o swoje zdrowie i życie. Znaczy powiem Wam tak, że ja ogólnie nie przepadam za takimi piosenkami, za takimi bopami. To jest wręcz typowy bop. Kiedy jeszcze bopy mają jakiś taki plot twist, coś w sobie takiego przyciągającego, to jeszcze czasem potrafią mnie przekonać i kupić. Tutaj moim zdaniem tego nie ma, chociaż powiem Wam, że i tak ta piosenka dzisiaj mi się wydawała lepsza odrobinę niż kiedy ja ją słyszałam pierwszy raz i kiedy oglądałam Melody Grand Prix, bo oglądając norweskie preselekcje ja miałam taką ogromną nadzieję, żeby tylko Lighter nie wygrało, dosłownie cokolwiek, tylko nie to. A teraz mam takie wrażenie, że no może jeszcze jakoś zdzierżę tę piosenkę w sumie. Może. Na plus na pewno jest to, że fajny był obraz, fajny staging, wizualnie to wyglądało fajnie. Myślę, że te kolory też, cały ten zamysł, ruch kamer to mi się bardzo podobało i energia w ogóle Kyla jest pozytywna, w sensie ja kupuję to, że on rzeczywiście ma taką energię pozytywną. Widać, że na tej scenie się chłopak odnajduje, nie jest jakiś speszony, on ma charyzmę, no i to jest zdecydowanie na plus.
No na minus sama piosenka, która mi zbytnio nie siadła niestety. No i ocena, i muszę wam przyznać, że mocno się zastanawiam, jak to ugryźć, bo przed nagrywaniem ja byłam niemalże pewna, że tutaj wystawię pałę, z Gary Pała. I sama nie wiem, co z tym zrobić, no bo dzisiejszy odsłuch był trochę lepszy, nadal mi się to nie podoba. Ale czy to jest piosenka na jedynkę? Kurde, sama nie wiem, ale no... Znaczy, jeżeli miałabym wystawić tutaj jakąś ocenę, to albo 1+, albo 2. Na pewno nie wyżej. Dobra, no, żebyście mnie oszczędzili, to już dam tutaj tą 2, no. Już, okej. Może być 2. Słuchajcie, montuję sobie teraz ten filmik i mam wrażenie, że to lighter mi się wkręca. Jestem w szoku, nie spodziewałabym się tego po sobie, ale chyba tak trochę jest. No i teraz nie wiem, czy ja powinnam tu zmienić ocenę w sumie. No dobra, no okej, no to może 3+? Jakie to ma szanse na Eurowizji w maju? Myślę, że zacząć trzeba od tego, że o finał się martwić nie trzeba. Finał tutaj będzie raczej na pewno. Jest to pierwszy półfinał, druga połowa tego pierwszego półfinału. Ja nie widzę tutaj żadnych zbytnio przeszkód, żeby to było w finale. Myślę, że to jest raczej pewniak do awansu. Chyba się tutaj nie ma zbytnio co obawiać, no przy 100% televotingu, żeby taka piosenka nie przeszła. No musiałaby się jakaś katastrofa na scenie wydarzyć, a no raczej widzieliśmy w Melody Grand Prix, że jednak to wyglądało spójnie, fajnie. Piosenka raczej zażre u takich typowych telewidzów. No a w finale z kolei myślę, że no dużo jury tutaj punktów pewnie nie da. Z drugiej strony no też w finale mamy już więcej tych bopów, takich różnych ciekawych piosenek. Będzie większe zróżnicowanie. Ja nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo wysoko w finale potem. Podejrzewam, że gdzieś środek tabeli, może gdzieś tam pod top 10 to podejdzie też, ale ja bym się szału tutaj w finale nie spodziewała, jeżeli o wynik chodzi, ale też ostatni na pewno Kyle Alessandro nie będzie. Dosyć bezpieczny wybór Norwegii, taki, żeby ani nie wygrać, ani nie być na końcu. No i chyba nie ma co przedłużać i lać wody. Myślę, że przejdziemy sobie już teraz do Estonii. No i w przypadku Estonii sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ wygrał Tommy Cash z piosenką Espresso Macchiato. No i on wygrał z taką przebitką punktów, że to jest niemalże historyczny moment, zwłaszcza jeśli chodzi o Estonię. W każdym razie i jury, i telewidzowie w Esti Laul wybrali go po prostu bez żadnych wątpliwości, żeby to on reprezentował Estonię na Eurowizji 2025. Miał też wsparcie Kari z Finlandii, więc to też był dodatkowy atut jego. I no umówmy się, to jest bardzo, bardzo znane nazwisko, jeśli chodzi o Estonię i nie tylko, bo myślę, że nawet w Polsce ludzie mogą go kojarzyć, ponieważ on miał piosenkę z Quebona Fide bodajże. Ja tę piosenkę znam, słuchałam jej i przed preselekcjami i widziałam też występ na preselekcjach Esti Laul. W sensie nie oglądałam tych preselekcji, ale po preselekcjach sobie to nadrobiłam z ciekawości, więc tutaj no nie ma żadnych tajemnic, ja już opinię o tej piosence jakąś mam, ale wy jej jeszcze nie znacie, poznacie ją za chwilę. A teraz powiedzmy sobie pokrótce, jak Estonia radzi sobie na Eurowizji w ogóle w ostatnich latach. Radzą sobie oni różnie, tutaj nie ma żadnego wzoru, nie ma schematu. Oni potrafią zarówno nie wejść do finału, w ogóle potrafią też wykręcić fajne liczby i fajny wynik zrobić. Zdarza im się też być w finale, ale skończyć na przykład gdzieś w okolicach miejsca 20, więc u nich bywa naprawdę różnie. A jak będzie w tym roku, to się dopiero okaże w maju. A tymczasem ja Was zapraszam na moją reakcję na piosenkę Espresso Macchiato. Typ jeszcze nie zaczął, a ja już mam bekę. Help!
Jak ja to skomentuję bez puszczania się ze śmiechu, to będzie cud. Boże. Ale to jest takie gówno, że to po prostu aż buja. To jest tak złe, że aż dobre. Muszę wam powiedzieć, że on fałszuje jak cholera, ale to jest ten przypadek piosenki, gdzie to mi w ogóle nie przeszkadza. To mnie zabije dzisiaj. Ale ten krawat to on ma trochę za długi. Chociaż to pewnie było specjalnie. Ja się muszę tego tańca już nauczyć. Chociaż to będzie pewnie trudne. O, Karia. Ale czy no ten stage'ik jest zły? No jest zły, ale ja mam wrażenie, że to w ogóle nie przeszkadza w odbiorze. To chyba nawet nie miało być dobre. Podłogę mają też brudną, tak jak w Polsce. Ale to też mi nie przeszkadza. Jezus Maria. I te dzieci. Help. Ale to buja, ludzie, to po prostu buja. Karia zadowolony, ja też. Ja po prostu żyję dla takiego gówna na Eurowizji. Ja przepraszam, ale autentycznie to mnie rozbawiło. To jest zdecydowanie utwór z kategorii każdy wie, że to jest złe, każdy wie, że to jest gówno, ale po prostu to jest dobre. Tutaj jakości czy zawartości merytorycznej w tekście nikt się nie spodziewał. Myślę, że ten utwór absolutnie nie miał pełnić takiej funkcji. On miał bawić, miał być zły, miał być po prostu pusty, bezsensowny i właśnie tym jakby tą prostotą, skromnością w takim sensie, że tutaj nikt się nie oszukiwał właśnie, że tu miała być jakaś jakość i jakaś głębia i właśnie tym mnie to przekonuje i tym mnie to kupuje. Ja w ogóle lubię takie backowe entries na Eurowizji, lubię joke entries. Może nie wszystkie, bo są takie, które uważam, że były nieśmieszne, które były przesadzone, które były po prostu głupie i w ogóle nie miały jakiegoś takiego... Nie miały jakiejś takiej funkcji, żadnej innej poza tym, żeby były jakieś takie puste. Ale z drugiej strony, no powiem wam, że ja lubię się pośmiać. Uważam, że fajnie, jeżeli jest równowaga, bo nie chciałabym, żeby wszystkie piosenki na Eurowizji były głupie, puste i śmieszne wyłącznie, ale lubię, kiedy jest równowaga pomiędzy rozrywką, pomiędzy właśnie takimi śmiesznymi, głupimi rzeczami, a też takimi innymi, które by wywoływały jakąś refleksję, jakieś głębsze emocje. No, lubię, kiedy jest równowaga, lubię, kiedy jest i to, i to. Muszę wam też powiedzieć, że problem z joke entries bywa taki, że czasem robione jest to wszystko tak, żeby to było śmieszne takie na siłę. A tutaj mam wrażenie, że właśnie to jest po prostu zrobione na takiej w***ce. Tutaj został zastosowany taki mam to w dupizm, że autentycznie to mnie przekonuje, to jest tak szczere. I ja sobie też zdaję sprawę z tego, jaki ludzie problem mają z tą piosenką, bo widziałam niesamowicie skrajne opinie na temat właśnie Espresso Macchiato. Słyszałam i widziałam, że ludziom albo się to podoba niesamowicie, albo są zażenowani i woleliby tego nigdy nie zobaczyć. Ja jestem raczej z tych pierwszych. Jestem po prostu zachwycona tym, jak można mieć wszystko głęboko w dupie, a i tak wygrać i jeszcze po prostu rozwalić system. Nie wiem, no nie biczujcie mnie za to, to jest moja opinia tylko i wyłącznie, ale no mnie to kupiło. Kupiło mnie to w całości. No nie mogę kłamać, no też po co miałabym tutaj kłamać w swoim własnym filmiku, na swoim własnym kanale i udawać, że ja jestem tym, nie wiem, zniesmaczona, kiedy mnie to po prostu bujało. W takim pierwotnym tego słowa znaczeniu bujało mnie to i ja z tym nic nie zrobię. Ja sobie też myślę, że piosenki na Eurowizji i w ogóle muzyka powinna pełnić przeróżne funkcje. Muzyka jest od siebie tak różne mamy gatunki, różne koncepcje, różne podejścia przeróżnych artystów,
że to spektrum jest naprawdę szerokie i myślę, że dla każdego się coś znajdzie, zarówno na Eurowizji, jak i poza nią. Nie ma w tym moim zdaniem nic złego, że ludzie się potrafią bawić do muzyki, która nie jest wybitna, która jest nawet czasem tandetna, bo wiem, że muzyka spełnia swoją rolę wtedy w jakiś sposób. Myślę, że każdy z nas ma w życiu takie momenty, zarówno kiedy chce czegoś głębszego posłuchać, oddać się jakiejś refleksji, czy jakoś poczuć takie głębsze emocje, a miewamy momenty, dni, sytuacje, kiedy po prostu chcemy się odmurzyć, chcemy się pobujać, pośmiać i pobawić. I to jest piosenka, która właśnie taką funkcję od początku do końca ma. Nikt tutaj nie pakuje też tej piosenki w opakowanie z etykietką super wysoka jakość. Ja się nie czuję oszukana, to miało być gówno i jest to gówno. No i co, muszę wystawić tutaj ocenę. Ja się nawet za bardzo nie waham. Po prostu dam tutaj 6/6, bo uśmiech jest w tych czasach smutnych i ciężkich na wagę złota, więc jeżeli coś było w stanie mnie rozbawić i zrobić mi po prostu content i sprawić mi radochę na jakiś tam chociaż krótki czas, to ja bardzo jestem za to wdzięczna, więc 6, no 6, niech będzie. Ja myślę, że ja za ten filmik to zostanę totalnie skancelowana dzisiaj, ale trudno, no, raz się żyje. Ja tylko żałuję, że ja nie mam tutaj espresso macchiato, tylko mam taką zwykłą czarną siekierę, taką lurę bez cukru. Ale taką lubię, no co ja zrobię. Ale może do maja po prostu się przekonam do kawy z mlekiem. Zobaczymy, może się uda. Wątpię. No i co? Trzeba tutaj ocenić szansę tej piosenki na Eurowizji w maju. Estonia jest też w pierwszym półfinale, też tak jak Polska i dzisiaj komentowana Norwegia. Natomiast oni są w pierwszej połowie tego półfinału, ale no umówmy się, przy 100% televotingu moim zdaniem nie ma absolutnie żadnej dyskusji i do finału to przejdzie. Takie jest moje zdanie. Ja wiem, że krytykanci i hejterzy tej piosenki już wróżą, że to w ogóle nie przejdzie do finału. Ja myślę, że absolutnie nie ma się czym martwić. W takim sensie, no hejterzy tej piosenki pewnie by się tym martwili, ale uważam, że jeżeli chodzi o ten utwór, to po prostu finał tutaj jest gwarantowany niemalże. Czy to dobrze, czy to źle, no to już każdy sobie oceni sam względem tego, czy lubi espresso macchiato, czy nie. Natomiast co w finale? No moim zdaniem jury po prostu zgniecie tę piosenkę tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Pomimo, że w Esti Laul jury też wybrało tę piosenkę jako piosenkę zwycięską, ale myślę, że jury eurowizyjne nie będzie już na tyle łaskawe. A telewidzowie z kolei no pewnie będą głosowali masowo na ten utwór. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że on budzi skrajne emocje, to ja nie zakładam, że to będzie jakiś zwycięzca na przykład televotingu tego roku. No ale biorąc pod uwagę, że jury tutaj absolutnie, no moim zdaniem nie ma potencjału, żeby wybić jakkolwiek tę piosenkę. Ja myślę, że jury to zniszczy. Telewidzowie z kolei też wybiją, ale no tutaj też się rozbije troszeczkę sprawa o to, że jest jednak sporo różnych takich piosenek, które mają szansę na wysokie miejsce w televotingu, więc troszeczkę na pewno, czy taka Finlandia na przykład zabierze tych głosów telewidzów, na pewno. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze piosenki. Ja Wam jeszcze powiem krótko, którą piosenkę dzisiaj wolę z tych, które oceniałam. No i nie będzie to żadnym zaskoczeniem, ja od razu Wam powiem bez zbędnego przedłużania, że wolę Estonię, co zresztą widać po ocenach dzisiaj wystawionych. Tymczasem ja Wam bardzo mocno dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Dajcie mi znać, co myślicie o tych utworach, który wolicie, czy Wam się one podobają, czy nie, czy oglądaliście może te preselekcje norweskie albo estońskie. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie na dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja się zaraz biorę za kolejne dwie piosenki, czyli Litwę i Armenię. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia!